Zasady działania grup w kursie najlepiej będzie zademonstrować na przykładzie forum dyskusyjnego. Mamy tutaj przykładowe forum Fauna i Flora Grup pod ochroną i kiedy prowadzący wejdzie do tego forum, to widzimy, że znajduje się w tym forum 6 dyskusji, z czego 3 dyskusje są w grupie B, 2 w grupie A i 1 dyskusja jest bez grupy. To forum działa w podziale na grupy i uwaga, jest to podział na grupy osobne. Dla nauczyciela wygląda to w taki sposób, że nauczyciel może przeglądać pracę studentów albo z grupy A, albo z grupy B, albo wszystkich uczestników. Natomiast jeśli byśmy zobaczyli to samo forum oczami studenta, tutaj mamy zalogowanego studenta Tomasza, to widzimy, że student Tomasz widzi tylko i wyłącznie dyskusje, które się odbywają w jego grupie i ewentualnie dyskusje, które się odbywały bez podziału na grupy. Za chwilkę dojdziemy do tego, skąd się wzięła taka dyskusja. I student nie ma możliwości przełączenia się do drugiej grupy. Jest to tak zwany tryb grup osobnych, czyli studenci mogą pracować tylko w ramach swojej grupy, a nie widzą, co się dzieje w grupie drugiej. W jaki sposób możemy jeszcze skonfigurować pracę w grupach? Oprócz grup osobnych jest jeszcze tryb grup widocznych. Żeby zmienić tryb grupowy w wybranej aktywności w kursie, czyli na przykład w tej chwili, w tej naszej dyskusji Fauna i Flora Grup pod ochroną, wchodzimy w ustawienia tego forum dyskusyjnego i odnajdujemy w standardowych opcjach modułów, odnajdujemy funkcję tryb działania grup. I w tym miejscu możemy zmienić na grupy na przykład widoczne lub na tryb bez grup. Zmieńmy teraz na widoczne grupy, zapisujemy i zobaczmy, czy coś się zmieniło dla nauczyciela. Dla nauczyciela nie ma żadnej zmiany, poza tą informacją, że forum jest w tej chwili w trybie grupowym widoczne grupy, natomiast dla studenta, przełączmy się do widoku studenta, jeśli student w tej chwili odświeży sobie ten widok, to uwaga, studentowi pojawiło się menu, które pozwala mu przełączać się do innych grup, ale z zastrzeżeniem, że jeżeli student działa w ramach swojej grupy, to ma możliwość brania udziału w tych dyskusjach, czyli może odpowiadać na dyskusję. Natomiast jeśli przełączy się do innej grupy, to po pierwsze nie może rozpoczynać żadnej dyskusji, może wprawdzie czytać dyskusje, które się odbywają w tej drugiej grupie, ale nie może w nich uczestniczyć. Nie ma linku pod postami, linku umożliwiającego odpowiadanie na te posty. Czyli jeszcze raz, forum dyskusyjne może funkcjonować albo w trybie bez grup i wtedy wszyscy studenci dyskutują razem, albo w trybie grup widocznych i wtedy studenci pracują w ramach swojej grupy, ale mogą zobaczyć, co się dzieje w innej grupie, nie mogą jednak brać udziału w tamtych dyskusjach, oraz w trybie grup osobnych i wtedy studenci dyskutują tylko w ramach swojej grupy i nie mogą zobaczyć, co się dzieje w innych grupach. Można tryby grupowe zmieniać w trakcie trwania kursu, czyli już istniejące forum możemy przełączać z jednego trybu grupowego do drugiego, jednak należy pamiętać o tym, że taka zmiana w sposób bezpieczny i całkowicie bez konsekwencji może być wykonywana tylko jeśli zmieniamy z bardziej restrykcyjnego na mniej restrykcyjne, czyli jeśli z trybu osobnych grup zmienimy na widoczne grupy, to wtedy studenci zobaczą, co się działo w grupach innych niż ta, do której należą. I podobnie, jeśli zmienimy z trybu któregokolwiek grupowego na tryb bez grup, to wtedy studenci uzyskają dostęp i będą mogli uczestniczyć w dyskusjach innych grup. Przestanie być obowiązujący w ogóle w tym forum tryb grupowy.
Jest również możliwa zmiana trybu z mniej restrykcyjnego na bardziej restrykcyjny, jednak trzeba będzie pamiętać o tym, że będzie się to wiązało z pewnymi konsekwencjami. Przykładowo, jeśli początkowo nasze forum dyskusyjne działało w trybie bez podziału na grupy i w pewnym momencie włączymy podział na grupy, a w międzyczasie wcześniej już zostały opublikowane w tym forum jakieś posty, to uwaga, te posty nie będą przypisane do żadnej grupy. Mamy taką sytuację tutaj na przykładzie tego postu o niedźwiedziu brunatnym. Anna opublikowała ten post, kiedy to forum jeszcze nie było podzielone na grupy. Nauczyciel ten podział wprowadził później i w efekcie ten post nie jest przypisany do żadnej grupy. Przy czym jest widoczny w obu grupach, czyli zarówno studenci z grupy A, jak i studenci z grupy B ten post widzą. Natomiast jeśli został włączony w tym forum tryb grup osobnych, to uwaga, zobaczmy teraz widok studenta. W trybie grup osobnych student, który wejdzie w ten post, ma możliwość się z nim zapoznać, ale nie ma możliwości udzielenia na niego odpowiedzi. Gdyby forum działało w trybie grup widocznych, to wtedy na taki post student mógłby odpowiadać i wtedy w takiej dyskusji, która została rozpoczęta przed podzieleniem forum na grupy, mogliby uczestniczyć zarówno studenci grupy A, jak i studenci grupy B, ponieważ ta dyskusja nie należałaby do żadnej z grup, byłaby uniwersalna. Wiemy już, że tryb grupowy możemy zmieniać jako nauczyciel, będąc wewnątrz forum i wchodząc w ustawienia tego forum w sekcji standardowe opcje modułów. I tutaj możemy zmienić tryb działania grup. Oprócz tego na stronie głównej kursu po włączeniu trybu edycji widzimy przy każdej aktywności w kursie możliwość ustalenia trybu grupowego. I widzimy, jeśli przytrzymamy myszkę nad tą ikoną, widzimy, że te elementy działają bez podziału na grupy. Jeśli klikniemy na którymś z tych elementów, czyli na przykład przy forum pytania do tematu klikamy na tą ikonę, zmienia nam się tryb grupowy i w tej chwili to forum działa w trybie osobnych grup. Klikamy ponownie i działa w trybie grup widocznych. Klikamy jeszcze raz i ponownie to forum wróciło do trybu bez grup. Oczywiście przedstawiony sposób działania trybów grupowych, czyli podziału na grupy widoczne lub grupy osobne, ten sposób działania obowiązuje w zadaniach czy w elementach kursu, w których studenci wchodzą między sobą w jakieś interakcje, pracują razem. Natomiast jeśli w jakichś elementach kursu nie ma interakcji pomiędzy studentami, czyli na przykład w przypadku quizu, wtedy zmiana trybu grupowego w quizie nie będzie miała żadnego efektu dla studentów, a jedynie dla nauczyciela. Jeśli w quizie zmienimy tryb grupowy, mamy tutaj egzamin próbny, który jest w tej chwili w trybie bez grup i kiedy wejdziemy do tego egzaminu i będziemy przeglądać podejścia, to widzimy wszystkie podejścia wszystkich studentów. Natomiast gdyby ten quiz miał włączony tryb grupowy, czyli klikamy edytuj ustawienia w administracji testu i w standardowych opcjach modułów zmieniamy tryb działania grup. Tak naprawdę wszystko jedno, czy zmienimy na osobne, czy na widoczne grupy, to wtedy wyniki tego testu będziemy mogli przeglądać w grupach. Mamy tutaj dzięki temu przełącznik, który nam pozwala przeglądać wyniki grupy A lub wyniki grupy B albo wyniki wszystkich uczestników. Wyjątkiem jeszcze jest zadanie, ponieważ w przypadku zadania, wprawdzie tutaj studenci też z zasady nie wchodzą między sobą w interakcję, ale w przypadku zadania mamy dwie możliwości zastosowania mechanizmu grup. Jedna z nich
to jest właśnie w standardowych opcjach modułów możliwość ustalenia trybu działania grup i będzie to wtedy, niezależnie od tego, czy wybierzemy osobne, czy widoczne, będzie to wtedy działało tak jak w przypadku quizu, czyli po prostu tylko i wyłącznie nauczyciel będzie mógł się przełączać pomiędzy tymi grupami i przeglądać prace przesłane przez członków grupy A lub członków grupy B. Natomiast w zadaniu jest jeszcze dodatkowo możliwość zdefiniowania zadania jako zadanie grupowe, czyli takie, gdzie jeden student wysyła pracę w imieniu całej grupy. I tutaj oczywiście będziemy raczej mieli na myśli nie grupy typu grupy dziekanatowe, tylko grupy rozumiane jako zespoły zadaniowe. W jaki sposób w jednym kursie stworzyć różne podziały na grupy, zobaczymy w innym filmie. I na koniec jeszcze zobaczmy ustawienia domyślne w całym kursie. Oprócz tego, że każde zadanie w kursie może być zdefiniowane jako działające w jednym z trybów grupowych lub bez podziału na grupy, to jeszcze dodatkowo w całym kursie, kiedy wejdziemy w ustawienia kursu jako całości, w sekcji grupy mamy możliwość zdefiniowania domyślnego trybu działania grup. Jak widać w kursie domyślnie wszystkie zadania są bez podziału na grupy. Jeśli byśmy przełączyli tutaj to domyślne ustawienie, to wtedy wszystkie nowe elementy kursu, które byśmy tworzyli, nowe aktywności, byłyby tworzone od razu w trybie osobnych grup. Te, które już istnieją w tej chwili, zostałyby w takim trybie, w jakim są w tej chwili, czyli najczęściej bez podziału na grupy, natomiast nowe by były tworzone w podziale na osobne grupy. Oczywiście w każdej chwili moglibyśmy to również zmienić. Natomiast jeśli byśmy włączyli wymuszenie trybu działania grup, to wtedy efekt byłby taki, że w całym naszym kursie wszystkie absolutnie aktywności działałyby w trybie grup osobnych i nie można by było tego zmieniać na poziomie poszczególnych aktywności. Dlatego też nawet jeśli ustalamy jakiś domyślny tryb działania grup, czy to osobne, czy widoczne, to najczęściej nie będziemy chcieli wymuszać tego trybu, tak żeby móc to modyfikować na poziomie poszczególnych aktywności. Natomiast jeśli w ustawieniach kursu mamy ustalony jakiś domyślny tryb grupowy, osobne lub widoczne, to ma to jeszcze jeden skutek. Taki, że w dzienniku ocen całego kursu również możemy przełączać pomiędzy grupami i możemy przeglądać wyniki studentów z grupy A lub wyniki studentów z grupy B.